Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Dzisiaj, korzystając z tego, że sezon rowerowy jest w pełni, postanowiłem pochylić się nad kwestiami zakupów fotelika do roweru, fotelika dziecięcego. Taki materiał już był nagrany, gdzieś tutaj będziecie mieli linka do tego poprzedniego materiału, gdzie opisuję ten fotelik dokładnie. Dzisiaj odpowiem na pytanie, jak on się sprawuje po w zasadzie jednym dziecku, czyli już po jakichś 2-3 latach, w zasadzie 3 latach użytkowania fotelika. Jest to fotelik z Decathlona, ale firmy markowej firmy Hamax. Wersja nieco inaczej oznaczona, ale jest to po prostu brandowany jeden z fotelików Hamaxa, podstawowy, bez możliwości pochylenia fotelika, co jest istotne. Z góry przepraszam Was za jakość audio, ale w tej chwili nagrywam na szybko Xiaomi 12T Pro bez mikrofonu zewnętrznego, więc dajcie znać w komentarzach, jak zbiera dźwięk, jak to audio wygląda. Sam jestem tego ciekawy. Niestety nie mam możliwości w tej chwili podłączenia porządnego mikrofonu, ale lepszy taki film niż żaden. A więc jeżeli chodzi o sam rower, czy na rower MTB da się zamontować fotelik? No teoretycznie chyba nie. W praktyce da się. Natomiast ciężko jest to zrobić, jeżeli macie z tyłu amortyzowane koło. Z przodu może być amortyzator, z tyłu już niekoniecznie, bo ten amortyzowany tylny wahacz niestety blokuje nam możliwość zamontowania większości fotelików. Tutaj da się jeszcze, słuchajcie, zamontować, jak widać, ja w tej chwili mam zdjęte błotniki, ale da się zamontować je i z błotnikami jeździć. Jak najbardziej. Sam fotelik jest z logiem Hamaxa. Mamy możliwość jego mycia, więc jest fajnie. To można wyciągnąć ten cały element, słuchajcie, i wyprać. Pod spodem jest plastik. Można ewentualnie spróbować podłożyć coś bardziej miękkiego, jakąś piankę. Tutaj mamy 3-punktowy. Tylko nie wiem, czy to jedną ręką zrobię. Może w ten sposób. Tak, 3-punktowy zapinacz, który młodsze dziecko na pewno nie otworzy, starszemu może się udać. Bardzo łatwy do zamontowania, zapięcia. Plastikowa konstrukcja, ale solidny plastik. Nie brudzi się, nie rysuje jakoś specjalnie, chociaż tutaj widać jakieś rysy są. Z tyłu, słuchajcie, mamy odblaskowe elementy. I mamy też możliwość zawieszenia go gdzieś na ścianie, gdybyśmy chcieli. Dół. Regulacja, słuchajcie, wysokości, nie wiem, czy to mi się uda w tej chwili podnieść. Regulacja wysokości tych oto tutaj podnóżków. Da się, uwierzcie na słowo. W tej chwili może nie będę się z tym siłował. Regulujemy tutaj, jak dziecku rośnie noga, jest coraz dłuższa, możemy spuścić na sam dół, zablokować. Z tego się korzysta przy małych dzieciach. Przy starszych już raczej niespecjalnie. Tu jest jeszcze blokada, aby dziecko nie włożyło nóżki, chociaż jest to trudne do wykonania, w szprychy. Jak widać, z jednej strony już zgubiłem. Oczywiście to jest demontowalne, więc można zdjąć. W praktyce ciężko będzie dziecku i tak włożyć nogę w szprychę, ale jest taki dodatek z obu stron. Mi jeden gdzieś po drodze zginął w boju. Bywa. Więc w zestawie jest. I jak się tym, słuchajcie, jeździ? No może jeszcze tutaj chwilę powiem, jak to jest montowane. Na 4 śruby, więc naprawdę jest solidnie. Samo mocowanie jest solidne i ma plus, że tutaj możemy nacisnąć jeden guzik i od razu wyciągnąć całość, więc demontuje się to bardzo wygodnie, montuje się też w miarę wygodnie. Takie elementy, uchwyty można dokupić za około niecałe 100 zł. Kiedyś to było 70 zł, nie wiem ile w tej chwili. I możemy na przykład jeden fotelik używać na 2 rowerach, co może się przydać w sytuacji, kiedy i mama, i tata wożą maleństwo w foteliku. Po prostu przekładamy sam fotelik, a montażowe uchwyty mamy na obu rowerach, bo codzienne przekładanie takich uchwytów na pewno nie będzie szybkie i proste i przyjemne, więc warto wtedy się zapatrzyć w 2 takie elementy na wszystkich rowerach, na których fotelik będzie jeździł. Tutaj mamy jeszcze, słuchajcie, pod spodem też możliwość regulacji długości tego siedziska. Ja mam najbardziej wysunięte w tej chwili do tyłu.
a to z tego względu, że mam pochyloną na moim Rock Riderze ST530 ramę i niestety tutaj za dużo miejsca dla duże dziecko już nie pozostaje. Ja z tego względu zrezygnowałem z jeżdżenia z moim synkiem, bo po prostu nogami już tutaj, ale synek ma już w tej chwili 6 lat, więc no, jak rozumiecie, te nogi ma już długie, on po prostu bije w moje nogi. Do wieku 4,5-5 jeszcze lat, jeżeli dziecko nie jest za duże, to nie jest problemem i ta odległość jest wystarczająca, natomiast musicie na maksymalnie odsunąć do tyłu foteli. Tyle, jeżeli chodzi o kwestie techniczne. Czy ja jestem z tego fotelika zadowolony? Tak, jak najbardziej tak. Myślę, że za cenę, nie pamiętam, chyba około 250 zł. To była fantastyczna inwestycja. Ja na pewno go w tej chwili nie będę wyrzucał, tylko przekażę komuś z rodziny. Sprzedawać też nie będę. Aha, tutaj jeszcze mamy pasy, które są oczywiście regulowane na długość. Jak dziecko rośnie, możemy sobie wyregulować. Fajne są te uchwyty z boku, dziecko z niego korzysta. Są też wersje, słuchajcie, pochylane. One są trochę lepsze, jak dziecko Wam zaśnie, ale w praktyce, czy tyle godzin jeździcie, no to musicie sobie sami odpowiedzieć. Jeżeli dziecko zaśnie, to i tak nie warto, nie powinno się z nim jeździć, bo główka mu lata, a taki fotelik bardziej pochylony no, powoduje, że to dziecko też wygląda komicznie, bo giba się w ten sposób, pochylone, śpiąc, co też myślę, że zbyt fortunną pozycją nie jest. Natomiast jeżeli chcielibyście mieć, no, nazwijmy to może bardziej terenowy rower, mniej rodzinny, a jednocześnie macie dziecko i chcielibyście również nie rezygnować z takich, nazwijmy to bardziej terenowych rowerów, to jest taka opcja. Te foteliki się do tego świetnie nadają i można nawet z takiego Rock Ridera MTB, oczywiście amatorskiego, zrobić sobie rower dla dziecka również. Pojazd do przewozu dziecka. Wygląda to ciekawie. Zawsze się uśmiecham, jak widzę tego typu rowery z uchwytami Hamaxa, bo wiem, że tato nie chce rezygnować z jazdy na rowerze, czy mama w terenie, a jednocześnie chce spędzać czas ze swoim maleństwem. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy używacie fotelików rowerowych i jakiej marki, czy jesteście z nich zadowoleni, czy też używacie fotelików na ramę, czy też właśnie z tyłu na tył, tak jak ja. Jestem ciekawy Waszych opinii. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego fotelika, to oczywiście piszcie w komentarzach na dole. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to oczywiście proszę o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, aby nie ominął Was żaden nowy film. Ja jeszcze na koniec Wam tutaj podrzucę inne ciekawe filmy dotyczące rowerów i fotelików. Hej, hej, do kolejnego materiału.